każdym człowieku drzemie siła często źle rozumiana, niejednokrotnie błędnie wykorzystywana, ale zdolna zrewolucjonizować egzystencję, jeśli zostanie właściwie ukierunkowana. Mowa o energii seksualnej, a precyzyjniej o koncepcji transmutacji seksualnej, zasadzie objawionej przez Napoleona Hilla, jedną z największych postaci rozwoju osobistego. Kiedy Hill napisał swoją słynną książkę Myśl i bogać się, nie ograniczył się do kwestii finansowych. W rzeczywistości jego celem było odsłonięcie umysłów najwybitniejszych osiągnięć świata, po 25 latach obserwowania 500 niezwykłych mężczyzn. Wśród nich byli prezydenci, wynalazcy, liderzy przemysłowi i wielcy artyści. Spośród wszystkich przedstawionych koncepcji, takich jak pragnienie, autosugestia, wiara i specjalizacja, jeden temat wywołał prawdziwy wpływ, a nawet dyskomfort u wielu czytelników – tajemnica transmutacji seksualnej. Dla Hilla nie istnieje silniejsze pragnienie niż seksualne. Rozumiał, że żadna inna siła nie potrafi tak pchnąć człowieka do tworzenia, zdobywania, poszukiwania czy nawet niszczenia, jak impuls pożądania seksualnego. Ale jego największym wglądem było dostrzeżenie, że ci, którzy uczą się kontrolować tę energię, świadomie ją kanalizując, osiągają poziom kreatywności i ambicji, który pozostaje nieosiągalny dla zwykłego człowieka, zdominowanego przez własne instynkty. Co oznacza transmutacja seksualna? Zasadniczo, transmutować to zmieniać formę lub naturę czegoś, w tym przypadku energii seksualnej. Według Hilla jest to proces przekształcania potencji seksualnej poza zwykłą przyjemność fizyczną, kierując ją na budowę bogactwa, sztuki, genialności, innowacji i dziedzictwa. Pożądanie seksualne nie jest tylko fizyczne, jest emocjonalne, mentalne i duchowe, napisał. Właściwie ukierunkowana, ta energia może być podniesiona do siły twórczej, zdolnej popchać kogoś do niezwykłych osiągnięć. Ważne jest, by zauważyć, Hill nie sugerował tłumienia lub duszenia seksualności. Jego rada dotyczyła raczej nadania nowego kierunku tej sile, wykorzystania jej jako napędu do tego, co ważne. Ale dlaczego ta zasada ma taką wagę? Ponieważ w swojej istocie energia seksualna jest także energią twórczą. W gruncie rzeczy chodzi o tę samą potencję, która generuje życie. Kiedy ten potencjał nie jest wykorzystywany do celów biologicznych, nie rozpływa się, lecz pozostaje w ciele, umyśle i nerwach, gotowy do przekształcenia. Jeśli zostanie zignorowany, może przemienić się w frustrację. Jednak po skanalizowaniu konwertuje się w siłę życiową do wielkich podbojów. Współczesna nauka wspiera tę wizję. Wysokie poziomy testosteronu, gdy nie są bezużytecznie rozpraszane, zwiększają motywację, skupienie, konstruktywną agresywność i wolę działania. Jednostka staje się bardziej intensywna, uważna i spragniona wzrostu. Ale istnieje sekret. Wszystko to dzieje się tylko wtedy, gdy ta energia zostanie użyta w czymś, co wykracza poza osobistą satysfakcję. W przeciwnym razie więzi osobę w cyklach samozadowolenia i pożądliwości. Wnioski Hilla dotyczące wielkich osiągaczy idą w tym kierunku. W swojej książce twierdzi, że mężczyźni największych podbojów zazwyczaj posiadają intensywnie rozwiniętą naturę seksualną. Nauczyli się transmutować ten impuls w produktywne i twórcze osiągnięcia. Jako przykład podaje Napoleona Bonaparte, którego pasja została przekierowana na pole bitwy i budowę imperium. Jerzego Waszyngtona, przykład dyscypliny i lojalności. Thomasa Edisona, którego wytrwałość i wynalazki były, według Hilla, owocem sublimowanej energii. Abraham Lincoln, wskazywany jako ktoś o intensywnych pragnieniach, przekierowywał ten wewnętrzny ogień na sprawiedliwość, wizję i misję. Żaden z nich nie był pozbawiony pożądania seksualnego, ale odmawiali bycia niewolnikami tego impulsu. Prawda jest surowa. Większość mężczyzn obecnie żyje na łasce własnej pożądliwości. Uzależnienie od pornografii osiąga alarmujące poziomy. Poszukiwanie natychmiastowej gratyfikacji stało się standardem. Dyscyplina z kolei jest coraz rzadsza. I wtedy nie dziwi, że tak wielu czuje się pustych, rozproszonych i przygnębionych. Napoleon Hill pozostawił ważne ostrzeżenie. Większość mężczyzn nigdy nie uczy się rządzić swoimi impulsami seksualnymi. Pod dominacją tego pragnienia
tracą racjonalną kontrolę i działają tylko pod wpływem instynktu. Daleko od potępiania seksu, Hill czynił przeciwnie. Podnosił jego znaczenie, ostrzegając, że jeśli ta energia nie zostanie kontrolowana, może zrujnować całą trajektorię. Z drugiej strony, gdy jest trenowana, opanowana i transmutowana, ta sama siła konwertuje się w sprężynę napędową przeznaczenia. Ale jak uczynić transmutację seksualną rzeczywistą praktyką we współczesnym życiu? Oto praktyczny przewodnik do rozpoczęcia tej transformacji. Po pierwsze, zatrzymanie nasienia. Pozwól, by napięcie się zgromadziło. Nie chodzi o to, by nigdy więcej nie uwalniać energii, ale o unikanie rozpraszania przez impuls, bez celu. Za każdym razem, gdy marnujesz energię na próżno, twoja witalność, skupienie, testosteron i siła woli maleją. Spróbuj spędzić 30 dni z dala od pornografii. Przyjmij na miesiąc intencjonalną dyscyplinę. Zauważ, jak umysł staje się ostrzejszy, ciało bardziej czujne, a chęć zdobycia czegoś większego wzrasta. To wewnętrzne napięcie to potężne paliwo. Następny krok – przekierowanie energii. Gdy pojawi się pragnienie, nie spiesz się z tłumieniem. Przekieruj. Przekształć tę intensywność w pracę, skupienie na biznesie. Trenuj z większą wolą. Szukaj wiedzy. Buduj projekty. Twórz, planuj, komunikuj się odważnie. Chodź z pewnością siebie. Prowadź z celem zamiast ulegać pokusom. Hill powiedział nawet: człowiek, który opanowuje sztukę transmutacji seksualnej, odkrywa, że ta energia jest paliwem jego zwycięstw. Trzeci punkt to posiadanie większego celu. Energia seksualna potrzebuje miejsca przeznaczenia. Jeśli nie będzie misji, zostanie zmarnowana w małych ekscesach. Fundamentalne jest nadanie kierunku tej mocy. Pytaj siebie codziennie, co buduję, co jest ważniejsze niż mój następny impuls. Jeśli odpowiedź nie jest jasna, będziesz nadal uwięziony w cyklu przejściowej przyjemności i winy. Ale jeśli jesteś zaangażowany w budowę, czy to biznes, markę, dziedzictwo, każdy akt dyscypliny nabiera świętego znaczenia. Po czwarte, końcowe ostrzeżenie Napoleona Hilla. Pod koniec rozdziału twierdzi, że cała energia twórcza wielkich geniuszy rodzi się z impulsu seksualnego. Nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć niezwykły przywódca, twórca czy myśliciel bez opanowania tej mocy. Dlatego, kto pragnie wykroczyć poza zwyczajność, to nie jest wybór, to wymóg. Ale wszystko sprowadza się do decyzji. Możesz woleć zaspokajać pragnienia i pozostać w tym samym miejscu. Albo możesz zdecydować się transmutować swoją energię i stać się czymś całkowicie nowym na świecie. Dyscyplina zawsze zwycięży nad rozproszeniem. Dochodzimy do piątego punktu. Naucz się kontrolować ten wewnętrzny ogień. Jeśli czujesz pragnienie, nie oznacza to, że jesteś słaby. Jeśli szukasz intymności, nie ma w tym wstydu. Posiadasz jedną z najintensywniejszych sił wszechświata, ale bez kierunku cała moc staje się destrukcją. Transmutacja seksualna nie powinna być postrzegana jedynie jako technika, lecz jako filozofia życia. Reprezentuje święty sposób życia. Świadomy wybór wykorzystania otrzymanej energii do budowania, a nie marnowania. Do przewodzenia, nie gubienia się. Do pozostawienia dziedzictwa, a nie jedynie łagodzenia chwilowych napięć. Plan został naszkicowany przez Napoleona Hilla. Do nas należy wprowadzenie go w życie. Istnieje w każdym z nas ukryta siła, brutalna i pierwotna, która była kiedyś niezbędna dla przetrwania gatunku. Jednak ta sama energia, jeśli zostanie dobrze ukierunkowana, może generować sztukę, napędzać ambicje, wznosić imperia i kształtować bieg ludzkości. Freud, ojciec psychoanalizy, nazwał ten proces transformacji, sublimacja. I właśnie o tym będziemy teraz się zagłębiać. Co oznacza sublimować, jak to działa i w jaki sposób może przekształcić Twoją egzystencję. Rozumienie sublimacji, alchemia psychologiczna według Freuda. Po pierwsze, podstawowa zasada. Dla Freuda większość ludzkich działań rodzi się z nieświadomych pragnień, ze szczególnym uwzględnieniem impulsu seksualnego, libido. Tylko że dla niego libido wykraczało poza sam seks. To była energia życiowa, siła, która napędza zachowania, motywacje, a nawet emocje. Społeczeństwo jednak nie pozwala tej energii manifestować się swobodnie w swojej najbardziej surowej formie. Gdyby wszyscy podążali za swoimi podstawowymi instynktami, mielibyśmy chaos. Ale co dzieje się z całym tym powstrzymywanym pragnieniem?
Freud wyjaśniał, nie znika. Ta energia jest przekierowywana na ścieżki społecznie akceptowalne i często wysoce produktywne. To właśnie Freud nazywał sublimacją. Zdolność przekształcania brutalnego instynktu w wzniosłą ekspresję, taką jak sztuka, nauka, przedsiębiorczość, duchowość czy przywództwo. Innymi słowy, sublimacja to konwersja pragnień w dyscyplinę, pożądliwości w dziedzictwo, impulsu w rezultat. Ważne jest rozróżnienie sublimacji od represji. Tu tkwi powszechny błąd. Sublimować to nie znaczy represjonować. Represjonować to tłumić pragnienie, udawać, że nie istnieje. Kiedy represjonujemy, jak butelka potrząsana i zamknięta, wewnętrzne ciśnienie tylko wzrasta, aż eksploduje w nałogi, gniew czy kryzysy emocjonalne. Sublimować, przeciwnie, to świadomie kierować pragnienie. To rozpoznawanie, akceptowanie jego istnienia i nadawanie mu większego celu. Wyobraź sobie kogoś ze skłonnościami agresywnymi, który staje się strażakiem, żołnierzem czy bokserem. Albo osobę, która czuje intensywną energię erotyczną i poprzez taniec, teatr czy modę znajduje nowy kanał ekspresji. Młody człowiek obsesyjnie nastawiony na kontrolę może stać się inżynierem systemów lub dyrektorem generalnym. Już nastolatek pochłonięty pożądaniem seksualnym może zacząć komponować muzykę, pisać poezję, malować obrazy czy budować biznes, konwertując instynkt w kreatywność. Sublimować nie oznacza moralizować, ani tworzyć uczucia wstydu. To przede wszystkim przekształcanie wewnętrznego chaosu w stopnie do wielkości. Freud widział sublimację nie tylko jako coś indywidualnego, ale jako podstawę cywilizacji. W książce Kultura jako źródło cierpień twierdzi, że bez sublimacji kultura po prostu by nie istniała. Bez przekształcania brutalnej energii w wzniosłą ekspresję nie mielibyśmy symfonii, miast, nauki czy literatury. Wszystko to, co ludzkość zbudowała, dzieła, wynalazki, systemy i struktury, narodziło się z tego procesu kanalizacji, uszlachetnienia i transformacji tej samej pierwotnej siły. Spójrz na wielkie nazwiska historii. Michał Anioł poświęcił lata na malowanie kaplicy sykstyńskiej, kanalizując swoją intensywność w święte malarstwo. Nikola Tesla, celibatariusz przez prawie całe życie, zainwestował swoją energię twórczą w wynalazczość. Beethoven, pomimo izolacji i głuchoty, skomponował niektóre z najpotężniejszych symfonii świata. Nawet sam Freud, ze swoim niestrudzonym zagłębianiem się w nieświadomość, na zawsze zmienił nasze postrzeganie tego, kim naprawdę jesteśmy. Nie byli to ludzie pozbawieni pasji. Przeciwnie, przekroczyli swoje pasje, opanowali je i przekierowali na coś znacznie większego niż oni sami. We współczesnym kontekście sublimacja nigdy nie była tak pilna. Żyjemy w erze ekscesów, gdzie przyjemność jest zachęcana ponad wszystko. Stałe przesłanie brzmi: podążaj za swoimi impulsami, rób to, na co masz ochotę, szukaj przyjemności. Jednak nigdy nie mieliśmy tylu ludzi niespokojnych, pustych i przygnębionych. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ życie skoncentrowane jedynie na nieokiełznanym pragnieniu prowadzi nieuchronnie do pustki. Sens powstaje właśnie wtedy, gdy pragnienie zostaje sublimowane. Freud ostrzegał, że eliminując presję sublimacji, społeczeństwo będzie regresować, a kreatywność, dyscyplina i genialność znikną. Spójrz wokół siebie. Zatopieni w dopaminie, przewijamy nieskończone strony, uzależniamy się od rozpraszaczy i szukamy ciągłej walidacji. Marnujemy naszą pierwotną energię na otumanienie, zamiast przekształcać ją w potencję twórczą. Gdyby Freud żył dzisiaj, nie zdziwiłby się tym scenariuszem. Już to przewidział, ale także zostawił wiadomość: celem nie jest wyeliminowanie pragnienia, lecz jego podniesienie. Przejdźmy do praktyki. Sublimacja to nie tylko abstrakcyjna czy teoretyczna koncepcja. To codziennie wybór. Coś, co można zastosować natychmiast z emocjami i impulsami, które odczuwamy. Pierwszy krok to rozpoznanie impulsu. Nie próbuj tłumić czy negować swoich pragnień. Obserwuj je świadomie. Zauważ, kiedy czujesz się opanowany przez agresywność, pragnienie, potrzebę czy obsesję. Unikaj działania w ferworze chwili. Po prostu rozpoznaj to, co czujesz. Świadomość w tym procesie jest podstawowym punktem wyjścia. Po drugie, stwórz trasę kanalizacji dla tej energii. Daj jej wzniosły cel. To może oznaczać rozpoczęcie pisania, budowę czegoś własnymi rękami,
poświęcenie się intensywnemu treningowi, studiowanie muzyki, czy wyciągnięcie starego projektu z szuflady. Rozwijaj mentalne skojarzenie. Kiedy poczuje ten impuls, skieruje go na tę produktywną aktywność. Sekret polega na przekształceniu instynktu w kreatywność lub konkretne osiągnięcie. Po trzecie, opóźnij gratyfikację. Freud wierzył, że można sublimować tylko wtedy, gdy potrafimy odraczać nagrodę. Trenuj się, by czekać, by współżyć z chęcią bez potrzeby natychmiastowego jej zaspokajania. Unikaj ulegania pierwszemu impulsowi emocjonalnemu czy fizycznemu. To wzmacnia twój psychologiczny mięsień, a z czasem generuje wewnętrzną głębię. Aby pomóc w tej drodze, twórz rytuały kanalizacji. Ustanów potężną poranną rutynę. Momenty pisania, głębokie lektury, cichą refleksję, studiowanie złożonych tematów czy pracę nad istotnymi projektami. Jeszcze przed sięgnięciem po telefon, zarezerwuj ten czas na konstruktywne kierowanie swojej energii. Każdy rytuał staje się rodzajem zaworu, przez który energia wznosi się, zamiast tracić się w rozpraszaczach. 5. krok. Podnieś otaczające cię środowisko. Otaczaj się sztuką, muzyką, symbolami i ludźmi, którzy przypominają ci o twojej najlepszej wersji. Środowiska, które normalizują natychmiastową przyjemność, utrudniają sublimację, ale gdy budujesz kulturę wzniesienia, rosiesz wraz z nią. Środowiska kształtują, na dobre czy złe, nasze stany mentalne. Dlatego dokonuj świadomych wyborów co do tego, gdzie i z kim przebywasz. Prawdziwa alchemia mentalna polega na wzięciu tego, co instynktowne, i przekształceniu w coś trwałego. To właśnie stoi za sztuką, dyscypliną, przywództwem i genialnością. Choć Freud przedstawił wiele kontrowersyjnych idei, ta lekcja była prawdziwym prezentem. Pokazuje nam, że bez względu na to, jak chaotyczny, mroczny czy intensywny jest nasz wewnętrzny świat, zawsze można go ukształtować i wykorzystać twórczo. Tak jak kowal przekształca żar w stal, my mamy zdolność konwertowania pragnienia w przeznaczenie, słabości w siłę woli, potrzeby w twórczą ekspresję. To jest sekret sublimacji. Użyj tej mocy świadomie. Pamiętaj, że w każdej osobie drzemie cichy, ale potężny ogień, czekający na ukierunkowanie. Ta pierwotna energia była zdolna kształtować bieg ludzkości i teraz czeka na cel w twoim wnętrzu. Możesz zdecydować się zmarnować ją na rozpraszacze, nałogi i szybkie gratyfikacje, lub możesz wykuć tę siłę w stworzenie, cel i światło. Odczuwanie pragnienia to nie słabość, to bycie człowiekiem. Szukanie związku, intymności i przyjemności to nie nieczystość, to bycie żywym. Problem tkwi we współczesnym świecie, który swoimi ekranami, bodźcami i skrótami chce przekształcić każdego w niewolnika impulsu. Chce, byś tylko reagował. Jednak ten, kto szuka czegoś więcej, wybiera świadomie. Dyscyplinuje się. Zarówno transmutacja seksualna, jak i sublimacja to prawdziwe ścieżki do autentycznej mocy. Nie do dominowania nad innymi, ale do podboju siebie samego. A podbój samego siebie to najrzadszy i najbardziej szanowany rodzaj mocy, jaki istnieje. Zostałeś stworzony, by wykroczyć dalej, by wyjść z cykli przejściowej przyjemności i ciągłej skruchy. Narodziłeś się, by budować, by zostawić coś wartościowego dla świata. Przekształć instynkt w wpływ, pragnienie w dziedzictwo, energię w wieczność. Napoleon Hill naszkicował mapę, Freud odsłonił alchemię, ale tylko od każdego zależy przejście tej drogi. Pozostaje pytanie, czy opanujesz ogień, czy zostaniesz przez niego opanowany? Prawdziwe ja nie boi się pragnienia. Przyjmuje je, kieruje i poprzez nie oświeca świat. Jeśli ten materiał cię poruszył, pamiętaj o subskrypcji kanału. Dziękuję za uwagę do końca.